tym przewodniku chciałbym powiedzieć, w jaki sposób buduje się tabele przestawne i w jaki sposób można je formatować. Tabela przestawna to takie narzędzie arkusza kalkulacyjnego, które umożliwia agregowanie danych, czyli zestawianie danych według określonych kryteriów. Przełączę się teraz do trzeciego arkusza, który znajduje się w tym skoroszycie, gdzie znajduje się przykład tabeli przestawnej. Ta tabela zawiera średnią wartość sprzedaży dla poszczególnych krajów według sprzedawców. W jaki sposób buduje się taką tabelę przestawną i jak można ją później sformatować. Przełączymy się teraz do naszego arkusza drugiego, gdzie znajdują się dane do tego zadania, dane wartość sprzedaży. W tej tabeli znajdują się następujące dane: liczba porządkowa transakcji, data transakcji, kontrahent, region, kraj regionu, sprzedawca, który dokonywał transakcji, usługa, mamy dwa rodzaje usługi transportowej, transport AGD-RTV oraz transport materiałów budowlanych, cena za tą usługę, ilość jednostek transportowych i w końcu wartość sprzedaży, która jest pomyślana jako iloczyn ceny i ilości jednostek transportowych. W jaki sposób buduje się tabelę przestawną i co można z nią zrobić? Pierwszym krokiem jest postawienie selektora komórek w obrębie zakresu danych. Następnie najeżdżamy na menu Wstawianie i wybieramy pierwszy przycisk na tej wstążce, czyli tabela przestawna. Pojawia się okno dialogowe, w którym znajduje się kilka opcji. Pierwsza opcja to jest określenie źródła danych. W naszym przypadku dane znajdują się w arkuszu, który nazywa się dane wartość sprzedaży i znajdują się w zakresie od komórki A1 do komórki J59. Możemy także zaimportować dane z zewnętrznego źródła danych, którym mogą być inne pliki Excela, inne pliki tekstowe czy bazodanowe, a także na przykład dane znajdujące się w sieci internet. W kolejnym kroku decydujemy o tym, czy tabela przestawna pojawi się już w istniejącym arkuszu, czy pojawi się w nowym arkuszu. Zaznaczona jest opcja nowy arkusz i tą naszą pierwszą tabelę wstawimy w nowym arkuszu po kliknięciu na przycisk OK. Po lewej stronie znajduje się miejsce, w którym pojawi się raport tabeli przestawnej. Prawą stronę ekranu mamy podzieloną na dwie części. W części górnej znajdują się nagłówki naszych kolumn, czyli inaczej mówimy o tym pola naszej tabeli. W części dolnej znajdują się elementy tabeli przestawnej, którą będziemy budowali poprzez przeciąganie pól. Przeciągniemy pole kraj do zakładki wiersze i w wierszach, w etykietach wierszy pojawią się wszystkie kraje czy wszystkie państwa, które znajdują się w naszej tabeli. Analogicznie przeciągniemy sprzedawcę do kolumn. Natomiast wartość sprzedaży jako pole obliczeniowe do kratki wartości. Pojawia się tabela przestawna, która jeszcze nie wygląda tak jak ta wzorcowa. Przełączmy się do niej, żeby ją sobie przypomnieć. Widzimy, że jest inaczej sformatowana, ale rzeczą najważniejszą jest zastosowana funkcja agregująca. Domyślnie zastosowaną funkcją agregującą jest suma, natomiast w tej tabeli przestawnej, którą chcemy zbudować, mamy średnią wartość sprzedaży. Pokażemy sobie, jak to zmienić. Przełączam się do arkusza z moją tabelą przestawną i pierwszą rzeczą będzie zmiana funkcji agregującej. Najeżdżam na listę rozwijaną znajdującą się w prawym dolnym rogu, tam gdzie znajduje się suma z pola wartość sprzedaży. Rozwijam tą listę rozwijaną, wybieram opcję ustawienie pola wartości i tutaj w tym oknie dialogowym zmieniam funkcję agregującą na średnią i klikam OK. Mamy napisane średnia z wartość sprzedaży. Żeby to miało ręce i nogi, zmienimy na średnia wartość sprzedaży. Tam, gdzie znajdują się etykiety wierszy, wpiszemy kraj. Tam, gdzie znajdują się etykiety kolumn, wpiszemy sprzedawca. Następnie zaznaczę wszystkie kolumny i dostosuję ich szerokość, tak żeby wszystkie kolumny wyglądały tak samo.
W kolejnym kroku chciałbym, by te wszystkie dane były wyrażone w sposób finansowy. W narzędziach głównych wybieram opcję księgowy format liczb. Teraz chciałbym dokonać jeszcze kolejnych elementów formatu. Po pierwsze, chciałbym wyłączyć sumy końcowe wierszy i sumy końcowe kolumn. W tym celu prawym przyciskiem myszy naciskam na tabeli przestawnej i wybieram opcję tabeli przestawnej. Zaznaczam zakładkę sumy i filtry, wyłączam dwie opcje: pokaż sumy końcowe wierszy, pokaż sumy końcowe kolumn. Klikam na OK. W tym celu te elementy zostały usunięte. Kolejna sprawa to wypełnienie pustych pól w taki sposób, aby najczęściej chcemy wstawić tam wartość 0. Raz jeszcze prawy przycisk myszy, opcję tabeli przestawnej i tutaj dla pustych komórek wstaw 0. Klikniemy na OK. Ponieważ zastosowany jest format księgowy, to nie widzimy wartości 0, tylko zapis księgowy, a więc kreska i złotówki. Następnie chciałbym sformatować tą tabelę przestawną i robię to w taki sam sposób jak każdą inną tabelę. Zaznaczę tutaj te elementy, zmienię kolory. Chciałbym jeszcze wyśrodkować sprzedawców i do całości dodać odpowiednie krawędzie, wszystkie krawędzie. W ten sposób nasza tabela przestawna, którą zbudowaliśmy, wygląda tak samo jak tabela przykładowa. Jak widzimy, tylko szerokość kolumn jest inna. Dostosujemy ją tutaj, zwiększając szerokość kolumn ze sprzedawcami. Od razu chciałbym pokazać jeszcze jedną rzecz związaną właśnie z szerokością kolumn, mianowicie Excel w momencie, kiedy uaktualnia informacje w tabeli przestawnej, to automatycznie dostosowuje szerokość kolumn, co często zmienia układ tabeli przestawnej. Jak to wyłączyć? Prawy przycisk myszy na tabeli przestawnej, opcję tabeli przestawnej i wyłączamy automatycznie dopasuj szerokość kolumn podczas aktualizacji. Gdy klikniemy OK, cokolwiek będziemy robili z tabelą przestawną, to szerokość kolumn pozostanie niezmieniona. Naszą tabelę przestawną możemy modyfikować w dowolny sposób poprzez przeciąganie pól do odpowiednich, powiedzmy, zakładek tabeli przestawnej. Na przykład moglibyśmy rozbudować naszą tabelę przestawną o pole region. Jeżeli zaznaczymy pole region i przeciągniemy je do wierszy, to nasza tabela przestawna zostanie w taki sposób zmodyfikowana. Z tym, że teraz jej czytelność jest niezbyt duża, ponieważ zbudowana ona została w taki nielogiczny sposób. W hierarchii jest wyżej region, a nie kraj, dlatego powinniśmy taką hierarchię zastosować także tutaj w wierszach. Pole kraj przesuwam pod region i teraz nasza tabela jest dużo bardziej czytelna. Dalej przedstawia średnią wartość sprzedaży dla poszczególnych sprzedawców, ale już w podziale na regiony Europy i na kraje, które do tych regionów należą. Kolejnym elementem tabeli przestawnej, czy mechanizmem, według którego możemy prezentować dane, są filtry. Mamy kilka sposobów filtrowania danych w tabeli przestawnej. Pokażemy sobie teraz filtr, który znajduje się tutaj obok kolumn i nad wierszami. Wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy dane średniej wartości sprzedaży w tak zbudowanej tabeli przestawnej przefiltrować według kontrahentów. W tym celu pole kontrahent przeciągam do kratki filtry. Nad tabelą przestawną pojawia się lista rozwijana. Na liście rozwijanej wybrana jest wartość wszystko, to znaczy pokazane są wszystkie wartości. Jeżeli zaznaczę firmę alfa i kliknę na OK, to tabela przestawna zostanie w taki sposób zmodyfikowana, że zobaczę średnią wartość sprzedaży tylko i wyłącznie dla firmy alfa. Widzimy na przykład
z tej tabeli, że firma Alfa operuje tylko w Europie Południowej, Środkowej i Wschodniej. W analogiczny sposób mogę wybrać na przykład firmę Gamma, która działa tylko w Europie Środkowej, w Polsce i w Europie Wschodniej na Ukrainie. Jeżeli rozwinę ten filtr i zaznaczę opcję Zaznacz wiele elementów, będę miał możliwość wybrania kilku firm, według których chciałbym filtrować. Więc jest to jeden ze sposobów filtrowania danych w tabeli przestawnej. Wybierzmy sobie teraz z powrotem wszystkie elementy i chciałbym pokazać, w jaki szybki sposób można zbudować arkusze ze wszystkimi filtrami, które znajdują się tutaj na liście rozwijanej. A więc zbudujemy szybko te tabele przestawne dla firmy alfa, beta, delta, gamma, jota, kappa i lambda. W tym celu klikamy na wstążce Analiza, wybieramy opcję i wybieramy Pokaż strony filtru raportu. Ponieważ mamy tylko jeden filtr zastosowany w tym naszym modelowym przykładzie kontrahent, ten kontrahent wybieramy i klikamy na OK. I automatycznie zostały utworzone arkusze alfa, beta, delta, gamma, jota, kappa, lambda, omega i sigma z tymi informacjami, które dotyczą średniej wartości sprzedaży. No jedynym błędem, który tutaj widać, czy takim niewygodnym elementem jest to, że szerokość kolumn nie została zachowana, ale możemy sobie to ręcznie zmienić. Więc w taki sposób budujemy automatycznie arkusze ze wszystkimi zastosowanymi przez nas filtrami dla sprzedawców, średnia wartość sprzedaży. Kolejny sposób filtrowania danych w tabeli przestawnej polega na włączaniu bądź wyłączaniu określonych informacji za pomocą list rozwijanych, które znajdują się bezpośrednio w tabeli przestawnej. Na przykład lista rozwijana etykiet kolumn, czyli sprzedawca. W momencie, kiedy ją rozwiniemy, mamy możliwość włączenia bądź wyłączenia określonych informacji. W tym wypadku wyłączyłem informacje dla Kowalskiego, Malinowskiego i Nowaka i po kliknięciu OK nasza tabela przestawna prezentuje średnią wartość sprzedaży tylko dla 3 pozostałych pracowników. Włączmy sobie wszystkie z powrotem informacje. Troszkę inaczej wygląda to, znaczy podobnie, ale ponieważ tutaj w etykietach wierszy mamy niejako dwie wartości, czy dwa wymiary byśmy powiedzieli, więc region oraz kraj. W momencie, kiedy kursor znajduje się na komórce zawierającej region, po rozwinięciu listy widzimy regiony, którymi możemy zarządzać odpowiednio, czyli włączać i wyłączać informacje. Natomiast jeżeli kursor znajduje się na innym wymiarze, w tym wypadku na wymiarze krajowym, rozwinięcie tej listy powoduje, że możemy włączyć bądź wyłączyć informacje dotyczące poszczególnych państw. Istnieje jeszcze trzeci sposób filtrowania za pomocą tak zwanych fragmentatorów. Po angielsku nazywane są one slicerami. W tym celu klikamy na wstążce Analiza i wybieramy opcję Wstaw fragmentator. Fragmentator pokazuje nam listę dostępnych pól, w tym wypadku są to pola pochodzące z jednej tabeli. Zaznaczmy sobie kontrahenta. Będziemy filtrowali według kontrahenta. Klikamy na OK i automatycznie pokazuje się fragmentator. Ja go tutaj sobie rozszerzę. Pokażę zaraz, jak go można także sformatować. Na przykład chciałbym, aby te przyciski były ułożone w 3 kolumnach. W tym celu zmieniam wartość kolumny w opcjach fragmentatora z 1 na 3. Potem to zatwierdzę.
rozszerzę. Ułożę sobie tutaj pod tabelą, zmienię jeszcze sposób formatowania na niebieski. I taki fragmentator umożliwia nam bezpośrednie filtrowanie danych w tabeli. Klikam na alfa, klikam na beta. Widać, jak wartości w tabeli się zmieniają dla poszczególnych firm. Jeżeli chcę zaznaczyć kilka, robię to z wciśniętym na klawiaturze klawiszem Ctrl. Jeżeli chciałbym usunąć fragmentatory, w prawym górnym rogu znajduje się opcja Wyczyść filtr i wtedy fragmentator zostaje wyczyszczony. Analogicznie możemy wstawić poprzez analizę fragmentator, na przykład inny slicer, inny fragmentator, który będzie filtrował dane ze względu na rodzaj usługi. Klikamy na OK. Jak wiemy, mamy tylko dwie usługi w tym naszym arkuszu. Jest to transport AGD RTV oraz transport materiałów budowlanych. Możemy zmienić kolor tego slicera, żeby nam one się nie myliły. I teraz informacje są filtrowane ze względu na drugi fragmentator.